Słuchajcie, nie od dziś wiadomo, że Jaguar potrafi, a może bardziej potrafił robić piękne samochody, bo aktualnie, no co Jaguary są? Jaguar jest jakiś taki... Ale wiecie, ekskluzywne, luksusowe, komfortowe limuzyny, czy też sportowe kupejki, takie jak stary E-Type i proszę bardzo, tutaj mamy F-Type'a. Jaguar projektując F-Type'a wspomniał, iż jest w nim duch E-Type'a właśnie. Matko święta, jaka to jest piękna maszyna. Chyba to jest jedno z ładniejszych coupé takich nowoczesnych. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, skoczymy ją na próbę autostradową, zmierzymy ją raceboxem. Samochód ten jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Jeśli chodzi o cenę, no to patrząc przez pryzmat tego, ile ten wóz oferuje nam, jak on wygląda, no to jest naprawdę mega spoko. Ogólnie ten konkretny egzemplarz możecie kojarzyć. A proszę bardzo, co to takiego? Tak jest, ta maszyna została wygrana u Kickstera. Dobry to jest Sebuś z tego Kickstera. Serdecznie pozdrawiamy, Petrolhead number one na drugie imię też ma przecież Sebuś. Tle akurat BM-eczka moja, Sebiksowy klimacik. Egzemplarz przedliftowy, rocznik 2017. Właściwie nazwa to po prostu F-Type. Po lifcie oznaczenia troszeczkę się zmieniły. Były na przykład, no nie wiem, wersje P300 z 2-litrowym 4-cylindrowym silnikiem 300 koni od mocy, ale jako, że jest to przedlift, to po prostu F-Type. Podstawowa wersja, ale spokojnie, pod maską. 3-litrowa 6-cylindrowa benzynka z kompresorem. Auto ma jakoś 4,4 metra długości, waży 1550 kg w tej konfiguracji. Szczerze mówiąc, nawet ciężko powiedzieć, czy Jaguar F-Type jest następcą Jaguara XK, bo XK było troszeczkę większe, ale F-Type oparty jest na tej samej płycie podłogowej co XK, ale skróconej. Takie typowe, sportowe coupé, chociaż muszę przyznać, że fotele na przykład są tutaj całkiem wygodne. Jaguar, no to też musi być troszeczkę wygody w tym samochodzie. Przykładowo, no nie wiem, jest podwójna ściana grodziowa pomiędzy silnikiem a kabiną pasażerską, by było ciszej. Nadwozie coupé, chociaż F-Type'y występowały w dwóch wersjach nadwozia, oczywiście też cabrio. Naprawdę aż ciężko uwierzyć, że F-Type pojawił się na rynku w 2013 roku i to już normalnie w salonach. Koncept był wcześniej. Zresztą wersja koncepcyjna była praktycznie taka sama jak produkcyjna. Aha, jest auto zamknięte. A wiecie, chcę światło odpalić, pokazać wam. Cyk, damy sobie postojówki. Jeszcze ten czerwony lakier, maszyna mega się wyróżnia, strasznie zwraca na siebie uwagę. Założę się, że osoby nie znające się tak za bardzo na motoryzacji myślą, iż jest to Ferrari. Ale spójrzmy na to w ten sposób, że no taka Ferrari Roma na przykład. Nie wiem, czy to coś ze mną nie tak, czy faktycznie tak jest, ale ja tutaj widzę mega podobieństwo do Romy, szczególnie z przodu i jak F-Type jest poliftowy, z tymi takimi poziomymi światłami. Tutaj proszę, są pionowe, tak, pociągnięte wyraziście. Cholera wie, jest jakoś charakterystycznie, aczkolwiek polift, no to jest tutaj zupełnie inaczej, bo światła są takie tutaj pociągłe. Przedlift wygląda ogólnie jakoś tak bardziej spójnie. Jeśli chodzi o mordeczkę, no to tutaj widzę, mamy chyba nawet fejkowe wlociki. Tutaj dopiero na środku są prawdziwe. Z przodu niektóre elementy zostały oklejone na czarno, były chromowane. Trochę też jest chromów, tak jak tutaj w reflektorze. Wlocik ten jest. Wlocik fejkowy, prawdziwy? Kurczę, chyba też fejkowy. No i chromowana ramka szyb. Trochę chromów w Jaguarze nie zaszkodzi. Premium hashtag. Końcóweczki wydechu. Wydeszek jest tutaj dziabnięty. Jak się dowiedziałem, jest tytanowy, no później posłuchamy sobie, jak ta maszyna chodzi. Jeśli chodzi o bagażnik, no to w przeliczeniu na przykład Skodę Superb, tak jak w Suprze przeliczałem, to wyjdzie całkiem nieźle. Wyjdzie, że ten samochód jest całkiem praktyczny. Przeliczając w ten sposób, iż mieszczą się tutaj w tym aucie dwie osoby, no to mamy bagażnik o pojemności 408 litrów, który jest naprawdę duży, zaskakująco duży. Teraz lepiej widać? Proszę, tutaj taka wielka, naprawdę olbrzymia półka. Tutaj jeszcze pod spodem mamy też przestrzeń. Wlew płynu do spryskiwaczy, z pewnością jest to dlatego zrobione, iż tutaj Jaguar walczył pewnie o rozstaw masy jakiś odpowiedni. Ja pierdzielę, nawet takim 2-litrowym F-Type'em mógłbym jeździć. Naprawdę, 300-konny, 4-cylindrowy, ja wiem, żebyście zrobili to, co to jest za tego, jak nie ma tamtego i tamtego. Chłopie, jak ten wóz zarąbiście wygląda, no ale tutaj 6 garów, także jest odzywka i gadanko. Felgi czarne, 19-calowe, 285/35 oponka z tyłu, Sport Contact 7, także mam nadzieję, że dzisiaj no trochę powinno być trakcji. Z przodu, już patrzymy, 245/40 opona. Klamki, tak jak wcześniej wam pokazałem, wygodne są w obsłudze. Posłuchajmy, jak się zamykają i otwierają drzwi.
No Petrolhead inaczej testuje samochody, jak już do niego trafiają. Ojejku, dobrze, nie jestem ginekologiem, bo gdybym zaczął zaglądać, to bym pewnie to robił bardziej wnikliwie niż wszyscy, aż przesadnie. Boczek drzwiowy, tutaj jest nawet miękko, tutaj dopiero jest twardo, tutaj jest twardo, miękko i tutaj jest obszycie. Audio Meridian, 10 lub 12 głośników mogły mieć takie Jaguary, nie wiem ile tutaj jest, no jest sportowizna. Ogólnie fajnie, że on akurat teraz się pojawia na kanale, bo niedawno była Supra z 2-litrowym turbo pod maską. Tak, 4-cylindrówka, ale osiągi tego i tego są, no muszę przyznać, dość zbliżone. Nawet automatyczna skrzynia biegów tutaj jest. Też ZF8 HP, tak jak w Suprze. Fotele takie oto półkubełki, skórka Alcantara, miękko, ale też z drugiej strony trzymają nas tutaj dzielnie. I co? Tak mieści się tutaj prawie 2-metrowy Petrolhead, 198 cm wzrostu. Właściwie to bezproblemowo, chyba nawet jest tutaj troszeczkę więcej miejsca niż we wspomnianej Suprze. Chociaż ja nie wiem, tutaj tunel też jest poprowadzony wysoko, ale to jest wszystko miękkie, nawet jak dotykamy kolanem. Tutaj jest trochę więcej miejsca na kolano. I czy to Jaguar, czy to Supra, musiałbym się tutaj ogolić na łyso, wtedy włosami bym o podsufitkę nie dotykał. Jest bardzo fajnie. No, zwróćcie uwagę, jakie tutaj wzmocnienia nawet są. Tu jakiś schoweczek flokowany, na dole gumowany. Odpalimy maszynę. Ole, przygazówka. Auto jest z USA, także licznik tutaj jest w milach, ale zostało słabo walnięte. Nie, naprawdę, widziałem zdjęcie po winie, kielichy tutaj nawet nie zostały ruszone. Może to tak groźnie troszkę wyglądać na zdjęciach, bo ta maska jest po prostu strasznie duża. I wiecie, jak ona się przesunie, no to wygląda to wszystko tak mega widowiskowo, a można takie coś zrobić z 20 km na godzinę na parkingu, znaczy można maskę wygiąć widowiskowo i widoczność. No, małe są tutaj szyby, ale nie po to kupujemy Jaguara, by tutaj świetna była jakaś widoczność, to jest sportowego. Czujniki parkowania mamy, ale nie ma tutaj kamery i trzeba przyznać, że cofanie tym samochodem, czy parkowanie gdzieś tyłem, no jest tak dość stresujące. Widok w lusterku, taki lufcik. Materiały w Jaguarze są naprawdę bardzo fajnej jakości. Wszystko tutaj jest poobszywane. Nawet tutaj zobaczcie, jak pięknie jest tutaj ten przycisk jakby wkomponowany. Proszę. Pyk od schowka. Schowek jest flokowany, mięciutki, fajnie opada. Nawet dywaniki, wszystko jakościowo naprawdę petarda. Nawet od tej strony jest miękko. Nie wiem, jakby ktoś tutaj zobaczył jakiś freak tego gałęcjusza i tutaj głowę chciał wsadzić, to spokojnie uderzy się i nic mu się nie stanie, bo miękko. Jak już jesteśmy przy gałęcjuszu, no to taki joysticzek, w zasadzie to nie wiem, charakterystyczny dla ZF8 HP raczej. Czekajcie, zobaczymy, czy tutaj będzie coś takiego. Tak, no hashtag też jak w BMW, no. System start-stop, spoiler możemy sobie otworzyć, spoiler jest tutaj otwierany. Elektryczny ręczny, głośniej, ciszej, tutaj 12V, pełno fizycznych przycisków, klimatyzację od razu wyłączymy sobie. Będziemy mierzyć samochód, panie, performance'owy teścik. I system multimedialny, generalnie ładnie on jest rozplanowany tutaj. Ładnie te ikonki wyglądają. No w co sobie tutaj możemy wejść, ale to wszystko jest trochę zamulone takie. No czuć tutaj lata, no trzeba troszkę poczekać, zanim to wszystko się nam powgrywa. Klimatyzacja wyłączona, ustawienia. O, proszę. Akurat z klimatyzacją nie ma problemu, no to tutaj mamy, o. Dobra, home sobie wciśniemy. Home to taki jest nasz główny ekran. To nam wyjeżdża elektrycznie. Jak nie potrzebujemy nawiewu tutaj po środku, włączymy sobie, no to po prostu to nam się chowa. Ładnie to wszystko wygląda tak normalnie i tradycyjnie. Wnętrze mega tutaj pasuje do wyglądu zewnętrznego. Kierownica. Nie ma jakiegoś podcięcia. Proszę, nawet nie ma tutaj bicepsików, ale jest to auto sportowe, no widzicie. Jakoś tutaj Jaguar kierownicą się nie musi afiszować, że o, patrzcie na mnie. On z zewnątrz to taki jest właśnie, że patrzcie na mnie, jak jestem muskularny. Na te biodra z tyłu i liczniki, proszę bardzo, tradycyjne. Tutaj po środku komputer. Dobra, nie musimy tutaj wnikliwie jakoś się zagłębiać. Mamy tempomat, mamy manetki, tutaj jest obsługa tego wszystkiego, co tutaj jest na tym ekranie środkowym. Kolorowy ekran LCD, no panie, F-Type to jest, trzeba próbę autostradową zrobić. Wychodzimy, zajrzyjmy pod maskę jeszcze.
Kawał maski, a pod maską można powiedzieć, że nie ma prawdziwej motoryzacji, skoro nie ma tutaj w F-Type'ach wolnossących jednostek. 3-litrowa benzynka V6 z kompresorem, 340 koni mechanicznych, 450 Nm. Pasuje tutaj ten silnik, niby żadnego wolnossącego silnika tutaj nie ma prawdy, ale jak mamy kompresor, to właściwie mamy taką charakterystykę troszeczkę jak w wolnossącym silniku, ale z mocniejszym dołem. Po prostu ten cały power, to wszystko się tak naturalnie i liniowo jakby oddaje. No nawet z otwartą maską ten samochód wygląda jak jakiś po prostu jak Burago. Były takie modele Burago. Naprawdę masę samochodów testowałem, ale nawet jak go dzisiaj tak sobie tutaj wytarłem przed testem, by lśnił i się błyszczał, to po prostu aż tak miło sobie stanąć i popatrzeć. Słowo o gamie silników. No tutaj od 4 do 8 cylindrówek. 4-cylindrówka była po pierwszym lifcie, czyli mordeczka już jeszcze była podobna, ale oznaczenia się pozmieniały. Właśnie troszeczkę gama silników. P300 wersja, no to takie 2.0 turbo 300 koni to była baza. Znaczy najsłabsza jednostka, no bo tutaj przed liftem to była bazowa. 340 koni, 6 garów i właśnie kompresor. Był jeszcze F-Type S. Ten egzemplarz ma znaczki S, ale właściwie jest to praktycznie to samo, bo też pod maską w SC była 3-litrowa benzynka z kompresorem, tylko 380 koni mechanicznych. Ojejku, i były jeszcze V8 z kompresorem, no to już naprawdę potwory. Mój kolega ma takiego Jaguara F-Type'a Roadstera, ale właśnie z V8 pod maską na kompresorze. Jak ten samochód się... To takie 300 km na godzinę bez dachu. Pozdrowienia dla Karola. No może tamten egzemplarz też wyląduje kiedyś na kanale. Co ciekawe, mój kolega ma bardzo długo, już kupę lat tego Jaguara i w ogóle nic w nim się nie psuje. Tak ludzie mówią, że Jaguary to taka tandeta i w ogóle, czy ja wiem? No ja słyszałem, że na przykład niektóre części mogą być troszeczkę mniej dostępne, że trzeba sobie ściągnąć z Anglii. Benzyniaki w zasadzie są spoko. No diesle jaguarowskie, no F-Type'a to nie dotyczy, ale jakieś F-Pace'y i inne. Jeśli ktoś ma dieselka, Jaguara z dieslem, z Ingenium, no to może napisać w komentarzu, jak mu się ten Jaguar z 4-cylindrowym dieslem na daily taki wozik sprawuje, bo różne historie na temat Ingenium dieslowskich w internecie krążą. Skrzynia biegów, tak jak wcześniej wspomniałem, ZF8 HP, napęd na tył, 1550 czy 1570 kg, zależnie od źródła, taka masa jest podana. Osiągi według deklaracji, znowu zależnie od źródła, od 5,1 do 5,3 sekundy do pierwszej setki. A prędkość maksymalna to 260 km na godzinę. No i dobra, myślę, że możemy zrobić sobie jakiś mały soundcheck, bo jest tutaj czego posłuchać. I ciśniemy na próbę autostradową. Myślę, że będzie ciekawie. Jesteśmy na miejscu, maszyna furczy i burczy, jak najbardziej. Startujemy. Ole ta przegazówka. No, zwróciliście uwagę, to właśnie nam się wysunęło. Dobra, dajemy tryb dynamiczny, skrzynię na S. Kurczę, tak jak w Toyocie Suprze, troszkę się tutaj czuję jak w BMW. Jest to mega ciekawe. Ciekawe jest też zużycie paliwa. Teraz jechałem sobie spokojnie niemieckie wioski i krajówki prędkości od 50 do 100 km na godzinę. Mniej więcej 8 litrów. Ciekawe są też osiągi tutaj, gdy porównamy ten wóz do Supry 2.0 Turbo. Kurczę, tamta była no po race chipie 5 z kawałeczkiem. Tutaj 5,2, ale seria, o ile wiem. No ten wydeszek, ale nie wiem, czy to jakiś wpływ taki by miało. Jakie 100-200 wyjdzie? Z 14 sekund? Mniejsze wyjdzie, bo teraz będziemy jechać ostro z wiatrem. Same ciekawostki, w ogóle też ciekawe, kiedy będzie na przykład motoznawca. To jest dopiero pytanie. To co, tutaj takie bumpy będą. Auto nie jest za sztywne, ale też
nie jest za miękkie. Dobra. Ale jak tutaj jest z wiatrem, to 100-200 będzie aż za dobre. 12,02. Lekkie przekłamanie prędkościomierza tutaj jest. Ja pierniczę, no. Jak auto jest małe, głośne, słabiej wyciszone, to emocje są tutaj ostro podbite. No uważamy, państwo drodzy, patrzymy w lusterka. Taki mini Ferrari, wiecie. Ktoś by się mniej znał i powiedział, proszę pana, to jest Ferrari, bo powiedziałbym tak. A co? Roma. No i dobra. Zużycie paliwa jak na razie 39 litrów. Prędkość maksymalną najlepiej jakbyśmy uzyskali jadąc właśnie w stronę Berlina, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, ponieważ jest cholernie duży ruch. 240 km na godzinę już było. Tutaj mistrz lewego pasa. No proszę pana. No co pan, C5 z wiatrem ciśnie. Teraz spojrzałem tutaj w to lusterko. Ja pierniczę. Ten spoiler, już jest słaba widoczność normalnie, ale jak jest spoiler wysunięty, to jest dramat. Dobra. I hamujemy 250, albo wyprzedzanie zaraz będzie. Wiecie co? Duży plus tego samochodu, jak jest czerwony, niski, taki wiecie, naburmuszony. Wiele osób chce wyjechać, patrzy w lusterko, że coś się takiego zbliża i jednak cofa się, nie wyjeżdża. No i musimy hamować. No 251 już było. Tak. Luźny Ryszard. Wiecie co? Spodziewałem się, że ten samochód będzie trochę sztywniejszy. Wygląda naprawdę bardzo ostro, ale to zawieszenie nie jest jakieś takie nie wiadomo jakie. Nawet ociera mi się taki F-Type o Gran Turismo. Wiecie? O Gran Turismo. I to byłoby też taka jaguarowska cecha w sumie, no. O panie, nawet 200-250 się zmierzyło, 18,1, ale mówię, no jest dzisiaj z wiatrem. No panie, zjeżdżamy? A nie, jeszcze wyprzedzanie. To okej. Nikt nie wyjedzie? Nie wyjedzie. No ta Audica tak niepewnie. No, 262 km na godzinę według GPS-u. Szczerze, nie wiem, czy będzie więcej. Sprawdźmy sobie może obroty. O. Tak, sprawdźmy prędkości obrotowe. Tak jakoś mi weszło, że kurczę, to jest trochę Gran Turismo, więc wypada to zweryfikować. To 140, 2298, 120. Szybciuteńko, szybka akcja. 1999 i stówka. 1652. Włączamy tryb dynamiczny. Tak to się tutaj nazywa. Skrzynia biegów na S. Co ciekawe, jak mamy na D, to na przykład manetki nam się tutaj nie odpalą. Dopiero jak mamy na S, pyk. Naprawdę fajnie ta skrzynia chodzi. Soundcheck. Tu trzeba zrobić. Okej. No. Kurczy maszyna i burczy. No tutaj troszeczkę bardziej czuć masę tego samochodu. Fajnie się prowadzi, ale troszeczkę bardziej czuć masę, jak tak porównamy do tej Supry, co była wcześniej. Mi się wydaje, że tam też troszkę sztywniejsze zawieszenie było i tak
trochę inaczej odbierałem ten samochód, aczkolwiek sam układ kierowniczy bardzo ok. Nie wiem, czy 100-200 będziemy mierzyć, może 100-200 sobie zmierzymy, ale później prędkość maksymalną raczej osiągniemy sobie w trybie słodkiego Tomka. Czyli tak wiecie, niby nie chcemy V-Maxa, ale chcemy. Skrzynia na S. Ale ten kompresor tu też słychać nawet wewnątrz. Najpierw pod górkę, później lekko z górki. No skubaniec, teraz taki boczny wiatr raczej. I 12,7 100-200. Dobra. Tu odpuszczę. A tak sobie będę leciał właśnie tak jak mówiłem. Niby nie chcę, ale chcę. No, lekko odpuścimy. Depniemy sobie tam troszeczkę dalej. Wprawdzie będzie lekko pod wiatr, ale trochę z góry. Tutaj tak bezpiecznie 240-250 km na godzinę. W stronę Polski jest mniejszy ruch. Dobra. Patrzcie, nawet troszkę kurczę pod wiatr, a i tak maszyna łamie te 260 wpisane. Ale no chyba jakiś to jest skakańczyk, coś mi się taki wydaje. No 264 było. Tak auto jakby troszkę chciało, ale nie, no. Średnie zużycie paliwa 30 litrów. I dobra, co? Myślę, że mamy komplecik. Próba autostradowa kompletna. Cały test jest kompletny. Mam nadzieję, że ten test, ta wycieczka za granicę oraz ogólnie ten wóz wam się niesamowicie wszystko podobało. Pakiet petrolheadowy. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Pozdrawiam ja, czyli Petrol. Cześć. Jakoś chyba tak zawsze to na końcu leci, nie? Coś takiego.